Siemanko, dzisiaj trochę o niciach i igłach, czyli jak dobrać grubość nici do grubości igły oraz grubość igły do konkretnego materiału. Zapraszam do oglądania. Co do samej grubości igły, no to stosuję taką zasadę, że używam możliwie najcieńszej. Jeśli całość mi przeszywa na przykład 90, no to używam tylko takiej igły. Jeśli coś dziwnego zaczyna się dziać ze szwem, albo igła mi pękła, no to wtedy dopiero zastanawiam się nad zmianą grubości igły. No i teraz, co do grubości nici, to dostępne są różne wytyczne czy tabelki z rozpiską, jaką grubą nić czy jaką grubą igłę powinniśmy używać do danego szycia czy materiału. Ja ogólnie bazuję na tym, co widzę i wolę zrozumieć daną sytuację, co się aktualnie dzieje i dopasować się do tego, niż bazować na jakichś dziwnych właśnie wytycznych, które często wprowadzają w błąd. No i teraz przeszyjemy parę przeszyć i pokażę Wam właśnie, jak oceniam daną sytuację i jak dobieram poszczególne te elementy do konkretnego szycia. Możemy wykonać też pewną próbę, czyli nawlekamy igłę na daną nitkę i teraz trzymając ją w pionie, trzymam nitkę, ale puszczam igłę. Jeśli ona zostaje w miejscu, no to jest dla nas pewien znak, że ta nitka jest za gruba albo igła jest za cienka. To jest akurat igła 90, a teraz założę igłę 130 i ona pod własnym ciężarem swobodnie spadła, przesunęła się po nitce. Czyli to jest dla nas już pewien znak, że mamy dobrą drogę obraną. Nie do końca też tak musi być, za chwilę też Wam pokażę, ale to już jest pewna rzecz, która nam pomoże w doborze odpowiedniej igły i nitki. Mam dwie warstwy grubego skaju, igła 90 i nitki góra i dół 20. I teraz przeszyję kawałek, zobaczymy, jak ten szef będzie wyglądał. Z wierzchu wygląda w porządku. A od spodu już nie jest tak ładnie. Widać te charakterystyczne supełki. I to jest właśnie główne kryterium, na podstawie którego oceniam, czy mam dobrane dobrze nici oraz igłę. Patrzę po prostu, co się dzieje na danym materiale. Jeśli maszyna przeszywa, z igłą nic się dziwnego nie dzieje, no to właśnie teraz muszę się zastanowić, czy mogę pozwolić sobie na zwiększenie grubości igły, czy lepiej po prostu zmniejszyć grubość nici. Dzieje się tak, ponieważ te otwory są zbyt ciasne, żeby ta nitka z powrotem weszła, bo jak widzimy, tutaj muszą wejść aż 4 nici. Jeden ten taki oplot, jedno ucho, które jest z góry i drugie ucho wytwarza się właśnie z dołu. I końcowo w ten otwór muszą nam wejść 4 nitki 20. Nitka ta sama, 20 góra i dół, igła 130 tym razem. Teraz wykonałem drugie przeszycie. Od góry wygląda w ten sposób, czyli jest identycznie jak przy pierwszym. Natomiast od dołu jest spora różnica. Ten szef już wygląda dobrze. Można by było ewentualnie górną nitkę minimalnie dociągnąć, ale jak widać, te nici już się mieszczą w tych otworach. To, co powstało nam przy pierwszym ściegu, może powodować dodatkowe komplikacje, ponieważ możemy zacząć grzebać przy naprężaczu, dociągać tą nitkę coraz bardziej, natomiast ten efekt będzie cały czas identyczny. To nie jest w stanie po prostu wejść w te otwory, dociągniemy naprężacz na maksa, a te przeszycia od dołu będą cały czas takie same. Teraz wykonam jeszcze 3 przeszycia. Założyłem igłę 80, nitki góra i dół 20. Jak widać, efekt od dołu jest taki sam. Ale teraz zmienię grubość nici,
która jest w bębenku. Wykonam teraz drugie przeszycie właśnie z nitką 40 w bębenku. U góry została 20. Jak widać, tutaj jest spora poprawa, gdzieniegdzie pojedyncze wystające supełki, ale ogólnie można powiedzieć, że obie nitki są wciągnięte w materiał. Teraz nitka 60 w bębenku, 20 u góry i cały czas igła 80. Tutaj ostatnie przeszycie właśnie z nitką 60. No i ten szef wygląda już w porządku. Supełki znajdują się wszystkie w tkaninie, więc nie ma problemu tutaj z naciągiem. No i jak widać, można szyć nawet igłą 80 i nitką 20, tylko ewentualnie musimy zastosować inną grubość nici, która jest w bębenku. Co do wytrzymałości nici, no to możemy korzystać z własnych prób, z własnego doświadczenia, wykonując różne wyroby. Dodatkowo producenci udostępniają też różne karty produktowe czy charakterystyki, w których mamy wyszczególnione wytrzymałości na zrywanie i na inne czynniki, więc możemy także z tego korzystać przy doborze nici do konkretnego przeszycia. Tak jeszcze nawiązując do samych tkanin, no to możemy je podzielić ze względu na gramaturę, czyli tkaniny lekkie, no tak umownie do 150 gram, później tkaniny średniej grubości, czyli od tych 150 do 250 czy 300, no i tkaniny ciężkie, czyli powyżej 300 czy tam powyżej 250 gram. No i podobnie można podzielić to na rodzaj szycia, czyli szycie lekkie, średnie oraz ciężkie. No i tu jest podobne takie zestawienie, tylko czasami moim zdaniem jest ono błędne, ponieważ jeśli używamy na przykład cieńszych tkanin do 150 gram, no to zawsze jest to traktowane jako szycie lekkie, ponieważ jeśli my mamy tkaninę 150 gram i złożymy ją na przykład na 5 czy na 6 razy, no to już nie będzie szycie lekkie, tylko przynajmniej średnie. No i ja głównie dzielę właśnie ten rodzaj szycia w zależności od warstw, które zszywam, materiałów, których używam. Głównie bym tutaj stawiał właśnie na sposób szycia i na ilość warstw. Jeśli złożymy sobie taki skaj na przykład tylko na 2 warstwy, no to mimo, że on ma dużą gramaturę i ktoś by mógł powiedzieć, że to jest szycie średnie lub ciężkie, no to jak dla mnie, no to jest to lekkie szycie, ponieważ szyjemy to na pojedynczym transporcie, na najzwyklejszej maszynie, cieniutką nitką. No i mamy tylko 2 warstwy materiału i każda maszyna jest to w stanie przeszyć. Natomiast jeśli złożymy to już na 6 czy na 8 warstw, dodatkowo wszyjemy jakąś kedrę albo usztywnienie, no to na pewno jest to już szycie ciężkie. No i to jest takie główne kryterium, na podstawie którego ja dzielę sposoby szycia. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący materiał. Zachęcam Was do wspierania kanału i trzymajcie się. Cześć!